I tak, proszę Państwa, a to mój ładunek. Mam nadzieję, że to jest dobrze. Pierwszy raz coś takiego robią. Na krzyżaka i 2 palety złączone. Dużo nie waży, ale wiecie. Ale ślicznie. I gotowe do jazdy. Pospinane. Teraz papiery i heja. Tyle godzin się wystałam, żeby coś takiego dostać. Teraz to ja mogę jechać. Prawda, Schatz? Jedziemy do Monachium z tym ładunkiem. Z tym pseudowęglem. Groszek węglowy. Miał. Miałki. O, coś takiego tutaj macie. Miał. A tu tyle jest węgla. I to Niemcy ładują. Gdzieś tu rozwożą po firmach, po domostwach, nie wiem gdzie. Ale jeszcze takiego nie widziałam. Takiego granulatu. Takie mam ręce brudne. Dobrze, idę po papiery i jedziemy w trasę. Papiery są. Adres jest. 600 km do rozładunku. Papiery są. Ładunek jest. Wszystko mam. Motywację mam. Możemy jechać. Tutaj jeszcze jest kilka silosów do załadowania. Trochę za pusto tu jest. Naprawdę to te palety powinny być z przodu, ale z tego względu, że oni zaczęli ładować najpierw silosa i było pewne, że tylko silos jedzie i wyszło tak jak wyszło. Nie ma z przodu ściany, dlatego teraz dołożyłam już na wszelki wypadek zabezpieczenie, żeby tutaj folia się nie podarła. Powinno być dobrze. Teraz sobie życzę szczęśliwej jazdy. Bez żadnych korków, hamowań i pseudo-idiotów kierowców na autostradzie w Niemczech. A do celu tyle. 550. Ale znając życie, to wyjdzie prawie 600. I to jest trasa. No jutrzejszy dzień. ...34 kilo. Waga nie jest zła. To można jechać. No, to ja mam dopiero... Według zlecenia rozładunek mam dopiero na drugi dzień. Dzisiaj spokojnie mogę sobie ujechać, robić gdzieś pauzę i jutro mam cały dzień na dojazdówkę
i później następnego dnia się rozładowywuje. Jaki korek za mną. Przykro mi ludzie, ja szybciej tu nie pojadę na tych zakrętasach. Nie ma takiej opcji. Zobaczcie, jak tutaj jest wąsko. To jak ta ciężarówka jedzie, to tutaj dwie ciężarówki, żeby się minęło. To jest ciężko, dokładnie. Wolno jadę, dlatego że mam pod górkę trochę. 15 ton, ten silos waży 15 ton. Tak więc widzimy się na rozładunku. Już nie będę Wam pokazywać tutaj, bo nic ciekawego nie ma. Jeszcze kawałek do autostrady mam, jakieś 20 km plus minus. Autostrada, pauza, jutro cały dzień na jazdę mam, na spokojnie. I właśnie, i widzimy się na rozładunku. Także na razie, dziękuję, na razie, hejka, cześć. Do rozładunku 10 km mam, z czego bardzo się cieszę, a nawet nie wiecie bardzo jak się cieszę, wiecie dlaczego? Zadam Wam pytanie, wiecie co to znaczy pracować pod stresem? To jest dokładnie to, co ja dzisiaj w tym momencie mam. To jest moment, w którym w czasie trasy dowiadujesz się nagle na pauzie, że rozładunek nie jest jutro, tylko jest dzisiaj. I to jest najgorsza chwila w życiu chyba każdego kierowcy i w moim też. Taką plamę dałam, że masakra. Jestem zła sama na siebie, nawet nie wiecie jak bardzo. Widziałam to zlecenie dzień wcześniej i później w dniu załadunku chyba 5 czy 6 razy widziałam to zlecenie i nie wiem co się stało, że mi się ubzdurało, że ten rozładunek jest 2 dni później, czyli jutro. I ja normalnie się zatankowałam, wykąpałam się, pauzę zrobiłam. I dopiero jak stanęłam na pauzie, zaczęłam tak się zastanawiać, dlaczego ja mam pół dnia stać do następnego. I w końcu wzięłam jeszcze raz to zlecenie. I się okazuje, że to nie jutro, tylko dzisiaj. I dlatego jest, jak to się mówi po pauzie, rychtyś voll gas, czyli po polsku gaz do dechy, ale to tak dosłownie, gaz do dechy. Trzymaj się lewej strony. Oczywiście na budowę, na miejsce rozładunku zadzwoniłam, poinformowałam, przeprosiłam ich bardzo za mój błąd, bo to jest mój błąd. Także jest trochę wyjaśnione, ale mimo wszystko wiecie co, to kosztuje czas, to kosztuje kasę, Przygotuj się, zjedź. no i to, że jestem zła na siebie. 3 kilometry. Ale nic, trzeba to przeżyć. To jest transport. Transport pełen niespodzianek. I ja powinnam być dzisiaj rano. A jest południe. Aż mi przykro jest się przyznać, ale taki jest mój błąd. Masakra. A najgorsze jest to, że jak robiłam pauzę, klucza nie przekręciłam do końca i po 20 minutach spojrzałam i zamiast pauzy miałam młotki. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Normalnie
cholerny dzień dzisiaj. Się nie powinno zdarzyć. Chyba tutaj po prawej stronie. Tak mi się wydaje. Teraz szybkie, ekspresowe tempo, żeby się ubrać, przebrać. Trochę firma mi się nie zgadza, ale napisali róg tutaj, więc to raczej chyba tutaj. Muszę sobie bramę otworzyć, wiecie. Jeśli to jest w ogóle tutaj. No, nawet nie wiem, ale dobra. Sądzę, że tutaj. Czapeczkę i do pracy. Ale jestem normalnie pod presją czasu dzisiaj. Masakra. Najważniejsze, że dotarłam cała i zdrowa. I tak, proszę Państwa, taki to był rozładunek silosa, gdzie jestem rozładowana, jeszcze 2 palety, a to coś w workach, co jest, to wiecie, pierwszy raz dowiedziałam się, że ten proszek taki, co tu służy do oczyszczania wody tutaj, czyli tutaj jest oczyszczalnia ścieków, powstaje jakaś przy firmie jakiejś, albo ogólnie tutaj oczyszczalnia ścieków powstaje. I właśnie ten proszek, zawsze ja wam pokazywałam, to właśnie do tego służy. Nawet nie wiedziałam. A ja myślałam, że to jest węgiel
taki do ogrzewania, wiecie, co się w piecach pali. A tu taka niespodzianka. Człowiek ciekawych rzeczy się dowiaduje, transportując różne rzeczy, wiecie. Także to by było na tyle. Trochę głupio, że strzeliłam dużą gafę odnośnie terminu rozładunku. No ale jak to się mówi, najlepsi się mylą, jestem człowiekiem, a człowiek nie jest maszyną, żeby była nieomylna, chociaż maszyna jak nie będzie miała prądu, to też programu nie uruchomi produkcji. Także, a vice versa. No nic, będę do końca tygodnia zła na siebie, aby się więcej tak nie powtórzyło. Dobrze, że ja dzisiaj przyjechałam, że ja się dzisiaj kopnęłam, a nie jutro. No, ale był w ciach. Takie jest życie w transporcie. Transport pełen niespodzianek.